Te polędwiczki wykonałem bez pekrosoli i wędziłem w 45 stopniach. Tak wyglądają po wędzeniu. Potem powiesiłem je na 5 dni w chłodnej spiżarni i po tym czasie cieszyłem się smakiem. Zapraszam na film, gdzie wszystko opowiem. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Po raz kolejny na moim stole są polędwiczki. Jest to temat dość popularny, dość łatwy, często przeze mnie polecany dla początkujących wędliniarzy, żeby od razu się za duże kawały mięsa nie brali, tylko właśnie za coś mniejszego jak polędwiczka właśnie. Chciałbym też dzisiaj, bo już wiele razy polędwiczki robiłem, chciałbym dzisiaj zrobić to troszeczkę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jak wiecie, ja bardzo często stosuję mieszaninę soli zwykłej i soli peklującej. I oczywiście obrywam od tych, którzy mówią nie, tylko sól peklująca, bo inaczej umrzesz, albo od tych, którzy mówią nie używaj soli peklującej, bo umrzesz, bo to trucizna. Więc tak stoję pomiędzy młotem i kowadłem, ale chciałbym odpowiedzieć dzisiaj na jedno pytanie. Czy faktycznie da się to zrobić bez soli peklującej? Czy można wykonać wędlinę taką jak polędwiczki, nie używając soli peklującej, tylko sól zwykłą? Tak, odpowiadam, że oczywiście, że można. I nie ulega żadnej wątpliwości, że sól peklująca ma zdecydowanie lepsze działanie bakteriostatyczne, lepiej zabezpiecza przed niechcianymi infekcjami niż sól zwykła, ale sól zwykła też ma takie zdolności i te zdolności można wspomagać. I ja oczywiście nie zamierzam gwarantować komukolwiek, że jeżeli zrobi bez soli peklującej, to mu to od razu wyjdzie, ponieważ trzeba zrobić to raz dobrze. Trzeba mieć dobry, świeży surowiec. Po trzecie, wszystkie etapy, które będziemy wykonywali, należy przeprowadzić z właściwą higieną. No i na tych etapach, kiedy to będzie sobie wisiało, tam u mnie potem zobaczycie w chłodnej spiżarni albo w dojrzewalni, bo to zależy od tego, jaka będzie temperatura tam panowała, to wtedy zdecyduję czy tu, ale w każdym bądź razie pomieszczenie musi być wolne od wszelkiego rodzaju grzybów, pleśni, także tych za szafkami, bo to, że ich na ścianach nie widać, to wcale nie oznacza, że gdzieś tam w zakamarkach coś takiego się nie rozwija. Także nie mamy w domu laboratorium, musimy polegać na własnym doświadczeniu, musimy obserwować, patrzeć. Postaram się w trakcie filmu dokładnie wszystko powiedzieć, co i jak ja to robię i zobaczcie, jaki będzie efekt. No, nie wiem, bardzo rzadko, no to trudno było mi wymienić, ale bardzo rzadko zdarza się, że coś się nie uda, nawet mi, tak? I trzeba do tego podchodzić z pokorą, ponieważ nie nad wszystkimi procesami panujemy i nie mamy sterylnych pomieszczeń, bo to, że jest wysprzątane, to wcale nie oznacza, że przynosząc jakieś zakupy ze sklepu jakiegoś bakcyla do domu nie wniesiemy. No, na to nie ma rady. To nie jest laboratorium, to są warunki domowe, więc oczy, węch, smak, to wszystko powinno nam podpowiadać, czy to podąża w dobrym kierunku. Więc koniec gadania, już teraz konkrety. Tutaj jest ponad 3 kg polędwiczek. Ja z nich jeszcze poobcinam te błony tutaj. Może nie będę tak idealnie cyzelował, ale w większości je zetnę. Tu mam przygotowaną tylko i wyłącznie sól zwykłą i to w ilości 20 gramów na kilogram. Także tutaj jest około 65 gramów na tą ilość. I mam tak. Mam łyżeczkę cukru. Nie po to, żeby tą wędlinę posłodzić, ale dodatek cukru spowoduje to, że w wędlinie, już pomijając wszystkie rzeczy, które tam się dzieją, bo nie o to chodzi, żeby tu teraz wykłady robić, spowoduje to, że się lekko obniży pH tego mięsa, a im niższe pH, tym lepsze zabezpieczenie przed niechcianymi infekcjami. Mam tutaj też łyżeczkę czosnku mielonego, ale czosnek jako tako działa bakteriostatycznie, czyli wspomaga ochronę. Mam też łyżeczkę kozieradki, która też ma podobne działanie i wspiera ochronę danego mięsa przed niechcianymi infekcjami. Mam też łyżeczkę pieprzu dla smaku, więc wszystko to, co mam przygotowane, zaraz te przyprawy, no nie tu. Ten talerzyk będzie mi służył do okrawków właśnie. Okroję, przyprawię, włożę do pojemnika, wrzucę do lodówki
Zostawię to tam na 5, góra 7 dni, ale planuję na 5 i w tym czasie trzeba przynajmniej ze 2 razy to obrócić, dokładnie obtoczyć. I przypominam, to musi być świeże. Żadna super promocja, super ceny. Biorę się za robotę. Oczyszczam polędwiczki z błony. Przygotowuję pojemnik, w którym będę je peklował na sucho. Bierzę przyprawę i dokładnie obsypuję polędwiczki z każdej strony. Robię to warstwami. Przerzucam polędwiczki wiele razy, by je równomiernie przyprawić, a potem układam i rozsypuję jeszcze trochę na wierzch. Wstawiam do lodówki na 5 dni. W tym czasie kilka razy obracam. Po tym czasie wieszam je na hakach i zostawiam, by obeschły, a następnie do wędzarni, gdzie osuszam i rozgrzewam w 45 stopniach. Następnie czas na wędzenie. Temperatura ta sama. Czas początkowy ustawiam na 4 godziny, ale na pewno będę go przedłużał. Uruchamiam też generator dymu. Teraz wszystko zależy od wędzarni i generatora dymu, do którego wsypałem zrębkę bukową. Po 4 godzinach czas zajrzeć. Kłęby dymu. Tak teraz wyglądają polędwiczki. Trochę koloru już jest, ale jeszcze jest go mało. Zgodnie z przewidywaniem przedłużam czas łącznie do 8 godzin. Tak wyglądają po tym czasie i to już wystarczy. Jeszcze rzut oka na wygląd po wyjęciu z wędzarni i przenoszę je do chłodnej spiżarni. Tu wiszą przez 5 dni w temperaturze około 14 stopni i w wilgotności powyżej 50%. Po tym czasie wyraźnie ściemniały. Czas spróbować. Zabieram jedną ze sobą do kuchni. Wyraźny aromat wędzenia. Tak wygląda w trochę lepszym świetle. Zaglądam do środka. Taka jest w przekroju. Pokroiłem już, także widzicie, jak to wygląda.
Ja już też spróbowałem i aż mi ciężko mówić, bo już mam całe usta pełne śliny, bo to jest smaczne. I wykonane naturalnie, ze świeżego mięska, bez użycia pekrosoli. I w związku z tym, że niezbyt wysoko termicznie obrabiane, no to i kolorek się zachował. Kolorek się zachował. Gdyby to była wysokotemperaturowa obróbka, to by się nie udało. Jest pysznie, jest smacznie. Jest bardzo pachnąco. Także można. Tak się da. Można to w ten sposób wykonać. Jak widzieliście też, 5 dni po wędzeniu wisiało w mojej spiżarni. Temperatura tam około 14 stopni była. Wilgotność powyżej 50%. Na tą porę roku może tak zostać. Gdyby było cieplej, to trzymałbym to raczej w mojej chłodni niż tak na powietrzu. A tak pomiędzy innymi dobrami w słoikach, w puszkach wisiały sobie też takie smakowite domowe wędlinki. No, polędwiczka, prosty temat, jeden z prostszych tematów na początek. Szczerze zachęcam. Zróbcie tak albo inaczej. Możecie sobie w różne sposoby przyprawiać, różne przyprawy dodawać, w różne sposoby to finalizować, wykonywać. Naprawdę szerokie pole do popisu, a prosta, naprawdę prosta wędlinka do zrobienia. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. No i mam nadzieję, że zachęciłem Was do własnych wyrobów domowych. Na razie, trzymajcie się, hej! Chcesz więcej filmów o polędwiczkach? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.